Cześć, nazywam się Bogusław Pawlikowski, jestem pracownikiem naukowym w Zakładzie Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa. Jakie ryby są zdrowe? Ryby zawierają wiele składników odżywczych, korzystnych dla naszego zdrowia. Pojawiają się jednak doniesienia o występowaniu w rybach patogenów, czyli zanieczyszczeń chemicznych oraz chorobotwórczych drobnoustrojów i pasożytów. Zatem zdrowe ryby to takie, w których nie ma patogenów zagrażających naszemu zdrowiu. Wiedzy na ten temat dostarczyły nam wyniki realizowanego w Morskim Instytucie Rybackim projektu Sequel, który dotyczył bezpieczeństwa i jakości żywności pochodzenia morskiego. Niestety, ryby szybko psują się w temperaturze pokojowej. Jeśli nie będą odpowiednio utrwalone, stracą swoje walory smakowe i zdrowotne. Natomiast, żeby dłużej zachowały smak, wartości odżywcze i były bezpieczne dla naszego zdrowia, trzeba je szybko schłodzić lub zamrozić. Odpowiedni sposób mrożenia ryb hamuje namnażanie mikroorganizmów i zabija pasożyty. A co oznacza odpowiedni sposób mrożenia? Aby odpowiedzieć na to pytanie, wykorzystamy tajemniczy kufer. Ciekawi jesteście, co jest w środku? Jest w nim ukryta zamrażarka, w której zamrozimy całą tuszkę dorsza oraz filety ze skórą i bez skóry. Jak możemy dowiedzieć się, co będzie działo się po zamknięciu pokrywy tajemniczego kufra? W tym celu przeprowadzimy eksperyment. Posiadamy czujniki, które podczas eksperymentu będą mierzyły temperaturę w produktach rybnych. Ryby będziemy mrozić w temperaturze minus 20 stopni Celsjusza, a przebieg mrożenia zobaczymy na monitorze. Jak myślicie, który produkt najszybciej osiągnie minus 20 stopni Celsjusza? Tuszka, filet ze skórą, a może filet bez skóry? Tego dowiecie się w dalszej części filmu. A teraz przeniesiemy się do laboratorium, które przypomina pracownię alchemika, pełną tajemniczych mikstur. Nazywam się Karolina Jonko-Sobuś i jestem pracownikiem Zakładu Chemii Żywności i Środowiska Morskiego Instytutu Rybackiego. Choć mogłoby się wydawać, że to pracownia alchemika pełna tajemniczych mikstur, to jesteśmy w miejscu, gdzie rządzi czysta nauka. Nie sporządzamy tutaj tajemniczych eliksirów, choć czasem używamy słów, które brzmią niczym zaklęcia. W laboratorium tropimy szkodliwe substancje, takie jak metale ciężkie, kadm, rtęć, ołów, podstępne pestycydy i niebezpieczne dioksyny. Nasze próbki czasami przygotowujemy przez wiele dni. Ważymy, mielimy, rozpuszczamy, oczyszczamy, aż otrzymamy naszą małą próbkę. W tej malutkiej próbówce zawarta jest informacja o badanej rybie. Skąd wiemy, w jaki sposób badać nasze ryby i jakie ilości substancji uznawane są za szkodliwe? Specjaliści pracowali przez wiele lat, porównywali wyniki swoich badań i ustalili ilości, które uznawane są za bezpieczne. Produkty, które są dostępne na naszym rynku, muszą spełniać te wymagania. Ale jakie to ilości? Na przykład dopuszczalna nieprzekraczalna zawartość ołowiu w próbce ryby to 0,3 mg na kilogram ryby lub 0,05 mg na kilogram zawartości kadmu w świeżym filecie. Badano ryby, małże, krewetki dostępne na polskim rynku, żeby ustalić dopuszczalne ilości z nich zawarte. Produkty sprzedawane w polskich sklepach są bezpieczne do spożycia i spełniają wszystkie wymagane normy. Dlatego możemy śmiało je jeść i korzystać z ich dobroczynnych właściwości, które wpływają dobrze na nasz mózg oraz serce. Odpowiadam na pytanie zadane przed eksperymentem. Szybkość mrożenia zależy od wielu czynników, w tym rodzaju produktu, jego wielkości, a zwłaszcza grubości. Dlatego temperaturę minus 20 stopni Celsjusza najszybciej osiągnął filet bez skóry. Jest bowiem najcieńszy. Potem filet ze skórą, a najdłużej zamrażała się tuszka dorsza, jest najgrubsza. Im szybciej przebiega proces mrożenia produktów rybnych, tym ich jakość jest wyższa. Uwaga! Uzyskaliśmy odpowiednią temperaturę mrożenia minus 20 stopni Celsjusza, ale musimy utrzymać ją jeszcze przez 24 godziny, czyli całą dobę. Taki sposób mrożenia unieszkodliwi niebezpieczne dla naszego zdrowia organizmy, a ryba spełni wymagania bezpieczeństwa i jakości. Dziękuję Wam za uwagę.